Wyobraźcie sobie taką sytuację. W Sylwestra, czekając na nadejście nowego roku, otwieracie telefon i przypadkiem trafiacie na artykuł o Anthemie, a dokładniej, że serwery zostaną zamknięte 12 stycznia. Nie byłoby to nic wielkiego, gdyby nie fakt, że Anthem jest grą online only. To znaczy, że nie da się go odpalić bez internetu, a skoro serwery będą siedzieć, to nie pogracie nawet w singla. Po dokładnym przeliczeniu, biorąc pod uwagę obowiązki oraz prywatne sprawy, wyszło mi, że na ogranie Anthema mam tylko tydzień. Dziś, kilka dni po tym jak w końcu grę ukończyłem, Anthem jest już martwy. Ci, którzy posiadają wersję pudełkową, mogą sobie ją najwyżej postawić w formie ekspozycji, ponieważ pudełko jest już praktycznie do niczego. Cześć, ja jestem Lord Veinom, a to jest kolejny materiał o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem w formie pożegnalnej retrospektywy z gry Anthem. Na początek krótka lekcja historii. 2014. Wychodzi Destiny. Gra odpowiedzialna za popularyzację gier live service. 3 lata później, na miesiąc przed premierą Destiny 2, BioWare zapowiada Anthem, swoją najnowszą grę po średnio przyjętej Mass Effect Andromeda. Miało to być tak jakby Destiny, tylko że z trzeciej osoby oraz z egzoszkieletami. I na koniec, styczeń 2019. Gra ma swoją premierę i spełnia swoje obietnice. To faktycznie jest tak jakby Destiny, tylko że wszystko co Destiny robi dobrze, Anthem robi trochę gorzej. No ale przejdźmy do konkretów, zaczynając od fabuły. Anthem przenosił nas do niedokończonego świata, w którym wszystko co się dzieje napędzane jest przez energię znaną jako hymn stworzenia. W tym świecie ludzkość podzieliła się na dwie frakcje, Fort Tarzis oraz Dominium. Obie frakcje próbują przetrwać w świecie pełnym kataklizmów i nieustannie mutującej fauny, a robią to za pomocą javelinów, potężnych, latających egzoszkieletów, które są w stanie zapewnić im wystarczającą mobilność. Użytkownicy javelinów na usługach Fortu Tarzis zwani są freelancerami. I właśnie w takiego freelancera wcielamy się my. Zadaniem naszego bohatera lub bohaterki jest wykonywanie licznych zleceń dla mieszkańców fortu oraz powstrzymanie Dominium przed położeniem rąk na hymnie. Choć gra posiada bardzo bogaty lore, to nie ma co oczekiwać skomplikowanej fabuły. Główny wątek ukończyłem w 11 godzin i przez ten czas nie uświadczyłem ani wyrazistych postaci, ani bardziej pamiętnych cytatów. Bardzo szkoda, bo do tej pory właśnie to było specjalnością studia BioWare. Nawet Destiny poradziło sobie lepiej w tym aspekcie. No ale fabuła jest tylko pretekstem, żeby wysłać nas na zadania oraz żeby pokazać kilka naprawdę dobrze wykonanych cutscenek. Szkoda tylko, że marnują się na tak mało pamiętną fabułę. Podstawowa wersja pierwszego Destiny także nie miała najlepszego głównego wątku, ale przynajmniej nadrabiała to postaciami, które przynajmniej z wyglądu zapadały w pamięć. Anthemowi tym bardziej nie pomaga fakt, że główny wątek urywa się w miejscu, w którym myślimy, że teraz to się dopiero zacznie. Niestety się nie zaczęło. Gra nie spełniła wymagań finansowych i aktualizacja Anthem Next, która miała dodać nowy content oraz naprawić wiele bolączek Anthema, została anulowana. Brzmi to najwyżej średnio, ale przynajmniej tytuł ratowała sama rozgrywka. Poza strzelaniem z trzeciej osoby w samym jej środku znajdują się javeliny, które robią nam tutaj za klasę postaci. Tych były 4 i na sam początek rozgrywki trzeba było się dobrze zastanowić, którym chcemy grać, ponieważ pozostałe były zamknięte za poziomem postaci. Dlaczego? Prawdopodobnie po to, aby zachęcić graczy do wykonywania zadań pobocznych oraz dziennych misji, aby móc odblokować pozostałe klasy. Moim zdaniem nie był to najlepszy pomysł, ponieważ na przykład taki Exoprimal pozwala nam zmienić klasę w dowolnym momencie i potem odblokować ich lepsze warianty. Wracając do javelinów, mamy tutaj Rangera, który jest dobry w każdym aspekcie, ale też w żadnym się nie wyróżnia, poza tym, że potrafi wykonywać podwójne skoki. Storma, który nie jest zbyt wytrzymały, ale za to zadaje potężne obrażenia od żywiołów. Colossusa, który jest bardziej wytrzymały od pozostałych i zadaje obrażenia obszarowe, oraz Interceptora, który jest najszybszy i zadaje największe obrażenia wręcz. Ja swoją przygodę zacząłem z Rangerem i dostałem w ten sposób typowe doświadczenie z trzecioosobowej strzelanki. Potem przerzuciłem się na Storma i było to o wiele lepsze doświadczenie. Ale każdy z javelinów posiada zdolność, która jest najlepszym aspektem Anthema. Latanie. Możemy lecieć przed siebie z dużą prędkością zarówno nisko, jak i na dużej wysokości. Przynajmniej do momentu przegrzania. Wtedy mamy kilka opcji. Możemy gwałtownie zanurkować w powietrzu, aby częściowo schłodzić egzoszkielet lub w ogóle wylądować i poczekać aż sam się schłodzi. Ale o wiele skuteczniejszą metodą jest latanie blisko wody i przelatywanie przez wodospady. Ewentualne zanurkowanie całkowicie w zbiorniku wodnym. Latanie ma też zastosowanie w walce. Możemy tymczasowo zawisnąć w powietrzu i prowadzić z niego ostrzał, dając sobie przewagę wysokościową, albo ewentualnie robić uniki lub całkowicie uciec, żeby zregenerować tarczę. Pod wszystkie te mechaniki zbudowana jest ogromna mapa otwartego świata, która choć nie jest zbyt szeroka, bo można ją przelecieć w ciągu zaledwie kilkunastu minut od początku do końca, to nadrabia to sporą wertykalnością.
Dzięki temu dostaliśmy w miarę duży i zróżnicowany otwarty świat, w którym naprawdę trzeba się postarać, aby znaleźć różne sekrety typu skrzyni ze skarbami. Ale jest to okupione pewną wadą. Mianowicie gra tak jakby sprawia wrażenie, jakby wszystkie najważniejsze wydarzenia w tym świecie działy się tylko w tym małym wycinku całego świata. Zarówno pierwsze, jak i drugie Destiny także nie miały ogromnych otwartych światów, ale przynajmniej miały mniejsze mapy na różnych planetach i dlatego sprawiały wrażenie, jakby konflikt rozgrywał się na o wiele większą skalę. W świecie Anthema niestety nie było też specjalnie co robić poza zadaniami głównymi i pobocznymi. Pojawiały się tak zwane World Eventy, ale były praktycznie powtórką z tego, co robiliśmy w głównych zadaniach. Jedynymi wyjątkami było prowadzenie wyścigów w otwartym świecie oraz szukanie skrzyń ze skarbami. I jeśli myślicie, że były to aktywności czysto poboczne, to zawiodę was. W pewnym momencie fabuła wymuszała na nas wykonanie dość pokaźnej liczby. Ale gra żyła nie tyle aktywnościami pobocznymi, co graniem po sieci. Do otwartego świata praktycznie nie dało się wejść bez wcześniejszego matchmakingu. To znaczy, że za każdym razem znajdowało przynajmniej kilku graczy, do których się podłączaliśmy. Misje fabularne dało się ogrywać solo, ale każda z nich była zbalansowana, jakby uczestniczyło w niej kilka osób, a to znaczy, że czasami mieliśmy do czynienia z mocnymi gąbkami na pociski. I choć było to odrobinę irytujące, przynajmniej w przypadku dłuższych i trudniejszych misji, to można było to sobie łatwo zbalansować grając na poziomie łatwym oraz używając odpowiedniego dla naszego poziomu gearu. I z gearem w grze mam tutaj kolejny problem, ponieważ o ile o lód nie jest tutaj wcale ciężko, tak możemy tylko zdobyć bardzo podobne do siebie bronie, które mają lepsze cyferki i w zasadzie na tym się kończy. Nieco lepiej pod tym względem wypadały rozszerzenia, które mogły wypaść zamiast broni. Dawały nam one aktywne zdolności, które mogliśmy łączyć w kombosy. Te z kolei mogły zadawać większe obrażenia lub po prostu unieruchomić przeciwnika. Nagrodą za aktywności była także waluta, którą mogliśmy wydać na nowe przedmioty do kustomizacji naszych javelinów i tutaj niestety bardzo się zawiodłem. Mieliśmy bardzo ograniczony wybór kolorów, winyli oraz alternatywnych wyglądów dla poszczególnych części naszego javelina. System ewidentnie wygląda, jakby był robiony pod mikrotransakcje. Wygląda to dość blado, biorąc pod uwagę, że już w Destiny mieliśmy przyzwoity kreator postaci, który nie wymagał od nas dopłacania czegokolwiek. Pogadajmy trochę o wizualiach, bo to akurat jest jeden z tych lepszych elementów gry. Sam otwarty świat jest przepiękny i cieszy oko. Modele postaci, niby też cieszą dokładnością, tylko szkoda, że nie są trochę bardziej pamiętne. Modele i różnorodność przeciwników z kolei zasługują na o wiele większą pochwałę. Ale problem z niektórymi lokacjami w grze leży nie w szczegółach, a w stylistyce. Mianowicie takie Fort Tarzis ma stylistykę bardziej między turecką a indyjską i czasami można odnieść wrażenie, że jest przesadnie żółta albo brązowa. Z kolei bardziej klaustrofobiczne tunele i ruiny cechują się jeszcze większą monotonią barw, co sprawia, że bardzo szybko się nudzą. Prawdopodobnie gdyby nie porażka gry, to dostalibyśmy o wiele więcej zróżnicowanych lokacji, ale tego już się nigdy nie dowiemy. O ile w trakcie rozgrywki przykrywają nam nuty pełne epickości, tak właśnie problem w tym, że żadna z nich nie jest specjalnie pamiętna, nawet motyw przewodni gry. Podsumowując, co mogę powiedzieć o Anthemie? To chyba najbliższa gra, jaką kiedykolwiek dostaliśmy do symulatora Ironmana w multiplayerze. Co jeszcze? Festiwal zmarnowanych szans. To nie jest gra zrobiona przez to samo BioWare, które kiedyś wytyczało standardy. To jest gra zrobiona przez BioWare, które próbuje się podlizać fanom Destiny. To średniak, który świeci pustkami i oferuje mniej niż większość gier free-to-play. Włożono w niego mnóstwo pieniędzy i wysiłku z myślą, że gra będzie rozwijana przez lata i ostatecznie nic z tego się nie spełniło. O grze bardzo szybko zapomniano i jeśli będzie się ją wspominać, to albo w kontekście finansowej porażki, jaką była, albo w kwestii zabijania gier. Bo to chyba drugi największy, zaraz po The Crew, przypadek, w którym twórcy w ogóle nie postanowili przystosować gry do rozgrywki offline, żeby była choć w minimalnym stopniu grywalna. Właśnie żeby zapobiegać takim sytuacjom powstała inicjatywa Stop Killing Games, żeby firmy nie mogły sobie tak po prostu zabić swojej starej gry, gdy już nie przynosi dochodów, żeby nas zmusić do kupowania ich nowych tytułów. Albo przynajmniej projektować gry od początku z myślą o tym, żeby dało się je potem ograć offline i nie musieć ich przystosowywać. Nie łudzę się, że Electronic Arts postanowi kiedyś wskrzesić Anthema, ale jeśli fanom udało się w jakimś stopniu wskrzesić The Crew, to bardzo możliwe, że zrobią to też niektórzy entuzjaści, którzy polubili Anthema. Gorzej, gdyby to się skończyło tak jak w przypadku Concorda, że fani wskrzeszają grę, a korporacja Pies Ogrodnika każe im przestać, bo oni już z tego nic nie mają, więc gracze też nie będą nic mieli. Czas pokaże, czy ta historia będzie miała ciąg dalszy. Ja na razie Anthemowi składam moje najszczersze kondolencje. Na tym zakończę materiał. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba i kliknij w dzwonek tuż obok, a także zostaw lajka albo dislajka, jeśli Ci się nie podobało, bo to też jakiś feedback. No i zapraszam na moją kolejną walkę z backlogiem. Mówił do Was Lord Venom.
Cześć!